Cześć, witajcie moi kochani. U mnie w Anglii, w hrabstwie Kent, dzisiaj wspaniała pogoda od samego rana. Obudziłam się o 5 rano, już nie mogłam spać, bo słoneczko tak świeciło, więc skorzystałam z tego, że jeszcze nie jest za gorąco i podlałam cały ogród. A przy okazji tego podlewania zobaczyłam, co jeszcze mogę zebrać w tym tygodniu. I tutaj mam przed sobą cały koszyk bobu. Mam pietruszkę, miętę, to akurat jest kupne, ale mam mój czosnek i do dzisiejszych potraw, które będę robiła właśnie korzystając z dobroci mojego ogrodu, jeszcze potrzebuję m.in. awokado, imbir, cytryny, także będzie się troszeczkę działo tak bardziej kulinarnie, ponieważ po to uprawiamy, słuchajcie, ogród warzywny, żeby wykorzystać to, co mamy i aktualnie mamy już jakieś rzeczy. Wiem, że w Polsce jest dalej zimno. Kilka osób, z którymi rozmawiałam, stwierdziło, że nie bardzo ta wiosna i początek prawie że lata już za chwileczkę nie wygląda dobrze i uprawy niestety nie udają Wam się. Dlatego może podpatrzycie u mnie, jak u mnie wygląda i za chwileczkę będzie i u Was tak samo. Mam nadzieję. Jestem zdziwiona, ponieważ Anglia przeważnie to jest kraj deszczu, a u nas tego deszczu naprawdę było niewiele. W zeszłym tygodniu troszeczkę popadało, zobaczcie. Tak całkiem mocno, ale niestety nie nawodniło to zbyt bardzo ziemi. No, ziemia tu jest bardzo kamienista, więc ta woda, która spływała, popłynęła w dół. I musiałam dzisiaj niestety podlewać cały mój ogród. Niewielki, ale zawsze. A ponieważ już zrobiłam takie prace brudne, to nareszcie mogłam się ubrać i trochę do Was wyglądać dzisiaj. Ponieważ dzisiaj u mnie jest gorąco, to wykorzystam swój rabarbar z ogródka do zrobienia kolejnego napoju i go sobie schłodzę, tak żeby w ciągu dnia móc popijać smaczny napój. I dzisiaj wypróbuję troszeczkę inaczej, inny przepis. A do naszego napoju, który dzisiaj sobie przyrządzimy, potrzebujemy rabarbar, potrzebujemy około 5 cm imbiru. Ja imbiru nie mam świeżego, ale mam taki imbir, który jest zmielony w tubce i też się świetnie nadaje. Miodu, 2 cytrynki i garść mięty. Rabarbar z imbirem już zagotowałam, więc czas ten rabarbar odcedzić. A zanim odcedzę, to jeszcze takiej pysznej kawki się napiję. Ciepłe napoje i mleko, tłuszcz zawarty w mleku pozwala na troszeczkę ochłodzenie organizmu. Mimo że jest ciepłe, to jednak ta temperatura się wyrównuje. Także polecam picie ciepłych napoi. Nie gorących, ale ciepłych napoi z dodatkiem mleka, najlepiej tłustego mleka, żeby ten tłuszcz rozprowadzał ciepło równomiernie po organizmie. 400 g rabarbaru zagotowałam. Dałam tutaj jakiś litr wody tylko. I sobie to porządnie odcedzę. Staramy się tak odcedzić, żeby jak najwięcej tego soku rabarbarowego nam wyleciało, żeby nic nie zmarnować. No dobrze, myślę, że tyle wystarczy. I pamiętajcie, nawet taka mała porcja w jakichś kokielkach, upieczona, dodana kruszonka i 2 porcje na przykład do kawki popołudniowej, jak znalazł. Nic nie wyrzucamy, nic nie marnujemy. Ten miąższ też będzie pyszny na pewno tutaj, który wyleciał przez to sitko. Dobrze. I teraz przeleję sobie ten mój napój do dzbanka. Nie wiem, czy mi wyjdzie. Nie jest tego dużo, ale nie martwcie się, wystarczy w zupełności, bo do tego będziemy dodawać kolejny składnik. A w międzyczasie, jak czekam, aż mi to ostygnie, to muszę sobie obrać bób do kolejnej potrawy, którą Wam dzisiaj zaproponuję. Także zostańcie ze mną, oglądajcie dalej, zobaczymy, co z bobu można wyczarować do zjedzenia.
Obrałam sobie już bób, także mam z mojego zbioru w łupinach było ponad 2 kg, a po obraniu mam 670 g bobu i za chwileczkę ten bób sobie ugotuję w lekko osolonej wodzie, a następnie podzielę sobie na 2 porcje, ponieważ pierwsza wersja mojej sałatki to będzie dla mięsożerców i najprostszy rodzaj sałatki to będzie sól i pieprz do smaku, porcja bobu, tak jak tutaj mówiłam, połowa to około 300 g bobu po ugotowaniu. Mam tutaj boczek, 250 g boczku pokrojonego w kosteczkę, plasterki, ponieważ ten boczek, który ja kupuję, to jest taki boczek ze skrawków, więc one ma różną grubość i pokroiłam tak, żeby były takie większe kawałeczki do tego, żeby poczuć to w buzi. I pietruszka naciowa. Także mamy bób i pietruszkę naciową, słuchajcie, z ogródka, boczek kupiony w sklepie i to wszystko do tej sałatki. Także bób gotujemy, boczek smażymy, a potem dodamy pietruszkę i będzie sałatka. Sól, pieprz do smaku. Zanim pójdę gotować bób i smażyć boczek, to już mi przestygł ten mój napój z rabarbaru. Dlatego teraz dodam do tego napoju. Nie jest tego aż tak dużo, można dodać łyżkę lub 2 łyżki miodu naturalnego. Ja na początek dam 1 łyżkę i zobaczę, czy wystarczy mi w tej słodkości. Także 1 łyżka miodu na początek, w zupełności wystarczy. To teraz dodamy sobie do tego świeżej mięty, bo mięta super nam schodzi organizm. Ja sobie tylko oskubię miętę listki. Mam tutaj miętę pieprzową, czyli taką mocniejszą i troszeczkę też mięty jabłkowej. Mięta jabłkowa ma takie mięsiste listki, one dosyć szybko czarnieją w napojach gorących, ale no trudno. Także daję sobie porządną ilość tej mięty. Można pokroić albo tylko zmiętosić w ręku, dodać porządnie, o pięknie, dodać sobie tą garść do tego napoju. A żeby wzmocnić smak tego napoju, dodamy do tego cytrynkę. Można sobie wycisnąć sok z całej cytryny, ale można też pokroić ją w plasterki. Ja sobie zrobię tak, że pokroję ją sobie w takie cząstki. Razem ze skórką, ona jest, słuchajcie, ta cytryna jest sparzona, także ze skórką doda to takiego lekko gorzkawego smaku, ale ja go latem lubię. Czasami nie lubię, czasami lubię. I po prostu wrzucam do tego napoju. Bartek pewnie skomentuje, że nie tak kroję cytrynę. Trudno. Mamy przygotowany kolejny napój. Rabarbar, imbir, miód, cytryna i mięta. Teraz to możemy porządnie schłodzić. To jest dosyć mocne, bo tu mamy aż całą cytrynę na taką niewielką ilość. Słuchajcie, to jest troszeczkę ponad pół litra tego napoju, ale jak to schłodzicie i macie schłodzoną wodę mineralną gazowaną, pół na pół ten napój i pół szklaneczki wody gazowanej, rewelka. Polecam serdecznie. Idę to odstawić, idę ugotować bób i usmażyć boczek.
Tak jak mówiłam, połowę bobu sobie zużyję na tą moją pierwszą sałatkę. Także, żebyśmy mieli po prostu 2 rodzaje sałatki, może jeszcze troszeczkę. Do tego bobu wrzucam usmażony boczek. Mój boczek okazał się boczkiem słonym, więc nie będę dodawała tutaj dużo soli. Boczku, no to jest wersja, słuchajcie, dla mięsożerców. Razem z tym tłuszczykiem. I ogromna ilość pietruszki zielonej. Ona da taki fantastyczny posmak. Także ja sobie teraz tą zieloną pietruszkę potnę. Najdrobniej jak potrafię. Jak będzie trochę grubiej też nie szkodzi. Zielenina zawsze jest zdrowa. I dodaję do mojej sałatki. Taką sałatkę można jeść na ciepło, ale jednocześnie można jeść na zimno. I wystarczy dodać pieprzu. Jeżeli sałatka wyda Wam się za sucha na Wasze podniebienie, można dodać trochę oliwy z oliwek, ale niekoniecznie. Taka sucha, ten boczek i tak ma dużo tłuszczu w sobie, wystarczy w zupełności. Tak jak mówiłam, sól oczywiście, jeżeli macie boczek niesolony, to tak, ale mój okazał się słony i to nawet bardzo słony. W związku z tym ja tej soli tutaj nie dodaję. I koniec, i sałatka gotowa, można nakładać. Super przekąska, sałatka z bobu gotowa. Następna sałatka z bobu to będzie dla osób, które mięsa nie jedzą albo nie mają w tym momencie ochoty na to mięso. I do tej sałatki między innymi potrzebujemy bobu, oczywiście, awokado, cytrynę, czosnek i za chwileczkę pójdę też sobie po bazylię. Do tego potrzebujemy kumin, płatki chili, sól, pieprz do smaku i oliwę z oliwek. Też zaraz przyniosę. Nie chciałam wystawiać na słońce, bo jest naprawdę gorąco. Także idę skomponować sobie składniki i zabieramy się za kolejną sałatkę. Jeszcze jeden będzie składnik do tej sałatki, ale to za chwilkę. Zostańcie ze mną. A to wszystko trzeba umyć, a jestem sama. Teraz troszeczkę zmieniłam Wam kąt, ponieważ światło było zbyt ostre, słuchajcie, i może będzie zacienione, ale i tak siedzę w cieniu, ponieważ na słońcu to chyba już jest 50 stopni. Dlatego tu jest taki piękny widok na taczkę, to jest ogród, pamiętajcie, taczka się przydaje i na razie została odstawiona do kąta. Tutaj mam ugotowaną szklankę kaszy quinoa na sypko w wodzie lekko osolonej. Ostudzona jest ta kasza i to będzie nasz główny taki składnik. Oprócz tego oczywiście bob. Także tą kaszę sobie wymieszam z bobem. Dodaję po prostu resztę ugotowanego bobu do tej kaszy. Tak od razu zrobię sobie więcej miejsca. Do tego potrzebujemy 2 ząbki czosnku. Może tu mam od pietruszki jeszcze nóż brudny, normalny w kuchni. Smaki się wymieszają, też będzie dobrze. Czosnek zbierany tydzień temu, świeżutki, bardzo ładny, więc chyba nie będzie problemu z obraniem, bo jeszcze jest mięciutki. Już też piekłam czosnek do kanapek, coś wspaniałego. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak piekę czosnek do kanapek, to dajcie znać w komentarzu. To Wam przygotuję taki krótki filmik. 2 ząbki czosnku, jeżeli będzie duży, jeżeli będzie mniejszy, to można dać i 3, i 4. Jak ktoś się nie boi czosnku, to ile ma ochotę. Wszystko w przepisach, tak jak wcześniej mówiłam, u mnie jest na tak zwane oko, w zależności od moich preferencji. Ten czosnek teraz wycisnę przez praskę do mojej sałatki. Czosnek wyciśnięty, rozkładam go tutaj równomiernie. Do tego potrzebujemy awokado. Mam nadzieję, że moje awokado jest dobre i to awokado sobie pokroimy w łódki. A żeby tak mocno go potem nie zmiażdżyć, to ja sobie już tutaj dodam soli, pieprzu,
płatków chili. Taka ostrzejsza troszkę, ale nie aż tak. Ta kasza quinoa nie jest jakaś taka mocno smakowa, także trzeba jej tego smaku nadać. Kumin, może tak około pół łyżki kuminu. I na razie dam tak ze 2 łyżki oliwy z oliwy. Oliwy z oliwy? Oliwy z oliwek. Tak, żeby to zmoczyć. Jak będzie trzeba, dodam więcej, ale to może 3. Jest tego sporo. I te składniki sobie wymieszam, żeby później nie zniszczyć mocno tego awokado. Chociaż, żeby było ładnie i estetycznie. Wymieszamy. Postaramy się obrać awokado. Jak jest dojrzałe, to nie powinno być problemu. I teraz to awokado pokroimy sobie w takie ładne łódeczki. Może być też i połów, jeszcze na pół i wtedy w plasterki, ale może być też takie łódeczki. Żeby to awokado nam za szybko nie ściemniało, to skropimy je sokiem z cytryny. Profesjonalnie można to zrobić tak, żeby nie wrzucić pestek. I jeszcze jedną, smak cytryny też tu się przyda. I wyciskamy. Cytrynę możemy pokroić w kosteczkę. Postarajmy się wyjąć wszystkie pestki i też dorzucić do sałatki. Jak tak, i postaram się teraz oddzielić od skórki po prostu tylko ten miąższ i takie kawałki tego miąższu dorzucić do sałatki. Gdybym pomyślała wcześniej, to bym kupiła porządne cytryny, a ja kupiłam takie, wiecie, z tańszej linii. Czemu nie? Cytryna to cytryna, a one są naprawdę soczyste i nie ma co przepłacać. I na wykończenie tej sałatki dodajemy bazylię. Bazylię właśnie zerwałam ze szklarni, także kolejny produkt do zbioru. To jest bazylia czerwona, a tu jest normalna bazylia zielona, która jest często uprawiana przez nas, i tu jest pająk. A pająka nie chcemy. Drobniusieńko pokroję. Och, tak pięknie pachnie. Pokroję moją bazylię i dorzucę do sałatki i będziemy próbować. I teraz, żeby nie zniszczyć tego awokado za bardzo, delikatnie mieszamy, żeby te łódeczki były widoczne w tej naszej sałatce, a jednocześnie, żeby i ta cytryna się wymieszała tutaj, i nasze awokado, i bazylia, i mamy wspaniałą sałatkę. Sałatkę będę przekładała do naczynia też metalowego, ale na to naczynie mam pokrywkę, także ta sałatka może być w lodówce do następnego dnia co najmniej. Pamiętajcie, że jak awokado ściemnieje, no to może ono nie wygląda zbyt dobrze, bo już się zacznie utleniać, ale ta cytryna pozwoli na to, żeby taką piękną sałatkę podać swojej rodzinie, albo samemu pałaszować, albo podać dla gości, jak będziecie robić na przykład grilla w ogródku. Mam nadzieję, już maślinowy. Mam nadzieję, że takie przepisy Wam się podobały. Jeżeli tak, to dajcie mi kciuka w górę, dajcie mi serduszko w komentarzu. Będzie mi bardzo miło zobaczyć wszelkie komentarze. Jeżeli jesteś tutaj nowa, to zapraszam do subskrypcji kanału, a wszystkim subskrybentom ślicznie dziękuję. Już niewiele mi brakuje do 1000, także może po tym odcinku będzie 1000 subskrybentów. Nie wiem dlaczego, ale takie oczekiwanie jak na urodziny, słuchajcie. Sprzątamy ze stołu i będziemy próbować. To dzisiaj mamy napój znowu z rabarbaru. Znowu, ponieważ jest sezon, także wlewam sobie tutaj połowę schłodzonego tego napoju, połowę szklanki. Do tego wlewam sobie wodę gazowaną. I spróbujmy. Rabarbar, imbir, miód, mięta. Ten imbir, tutaj mocno czuć imbir, mocno czuć miętę. Rabarbaru aż tak mocno nie czuć, ale też jest. Nie jest za słodki, orzeźwiający napój. Ładny kolorek też, lekko różowawy. Coś wspaniałego. Sałatka z kaszą quinoa. Spróbuję.
i czosnkiem, bobem. No tak chciałabym wszystko naraz złapać, ale chyba się nie da. Ojeny. Cytryna, czosnek, bób, awokado, bazylia. Powiem Wam, że to może być wspaniała sałatka na lunch do pracy, ale jednocześnie super wspaniała sałatka do grilla. Także ta wegetariańska wersja jest fantastyczna. Smaki przemieszane są super i bardzo mi smakuje. Myślę, że na pewno powtórzę tą sałatkę. Świetna. Następna sałatka to jest sałatka dla tych, którzy jedzą mięso i tutaj jest sałatka z bekonem. Wygląda przepięknie, kolorystycznie. Przepiję tylko tą pierwszą. Tu jest bardziej słona wersja, ponieważ bekon był naprawdę słony, także polecam kupić bekon, który nie jest taki słony jak ten. Ale do piwa przy grillu duża ilość pietruszki nadaje też fantastyczny posmak, także polecam serdecznie. Jeszcze kawałeczek, żeby upewnić się, że na pewno jest dobra. Coś wspaniałego. To jest miseczka, z której będę jadła za chwilę moje śniadanie, a to jest miseczka, która pójdzie do lodówki. Na ciepło i na zimno smakuje wyśmienicie i tak samo ta, także można zrobić w większej wersji, słuchajcie, i obdzielić rodzinę. To co? Miłego dzionka Wam życzę i do następnego tygodnia. Pa, pa. Teraz bym oblizała palce.